Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o żydowskiej partyzantce w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, czym naprawdę się ona zajmowała i jakie były rezultaty jej działań na terenach, na których ona istniała. Będziecie mogli skonfrontować również jej filmowy obraz z rzeczywistością. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. W głośnym filmie Opór z 2008 roku w reżyserii Edwarda Zwiecka, który dotyczy działalności żydowskiego oddziału partyzanckiego braci Bielskich, jego dowódca mówi do swoich ludzi. Słowa Tuwi Bielskiego, którego w filmie gra David Craig, wyznaczają niejako ramy całej opowieści filmowej. Działający w czasie II wojny światowej na Nowogródczyźnie oddział braci Bielskich w filmie Edwarda Zwiecka przede wszystkim ratuje Żydów, którym udało się uciec z getta, przyjmując ich do siebie. Walczy też z Niemcami i wspiera w tej walce działające po sąsiedzku sowieckie oddziały partyzanckie. Jeśli rekwiruje żywność, odzież, narzędzia, to tylko po to, aby przetrwać w lesie i uratować swoich żydowskich współbraci, których hitlerowskie Niemcy skazały na zagładę. Oczywiście dochodzi w oddziale do konfliktów, jak chociażby ten największy z nich pomiędzy samymi braćmi Bielskimi, ale zawsze te konflikty udaje się rozładować w imię nadrzędnego celu, jakim jest przetrwanie. Ten filmowy obraz żydowskiej partyzantki, która w czasie II wojny światowej działała głównie na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie, niewiele ma jednak wspólnego z historyczną prawdą. Ale w końcu wszystkim filmowcom chodzi zazwyczaj o pokazanie szlachetnych idei, a nie wierność historycznym faktom. Jak zatem rzeczywiście wyglądała działalność oddziału braci Bielskich? Zacznijmy od tego, jak doszło w ogóle do powstania tego oddziału. Kilkusetosobowe zgrupowanie braci Bielskich było tak zwanym oddziałem rodzinnym i w znacznej części składało się z kobiet, dzieci, starców, którzy uciekli z gett przed zagładą i schronili się w lesie. Chociaż oddział braci Bielskich posiadał broń, nie podejmował żadnych akcji przeciwko Niemcom, ograniczając swoją aktywność jedynie do konfiskat żywności, odzieży i wszelkiego mienia od miejscowej ludności. Samo funkcjonowanie tego oddziału i panujące w nim stosunki dalekie były od utartych schematów działalności partyzanckich oddziału. W oddziale braci Bielskich nagminnie dochodziło do brutalnych aktów przemocy, a nawet zabójstw. Panowały w nim ogromne dysproporcje pomiędzy wygłodniałą masą uciekinierów z gett, a najbliższym dworem samego Tuwi Bielskiego, dysponującego nie tylko bronią, ale także sporą ilością złota, klejnotów, obcych walut i oczywiście prywatnym haremem. Kiedy na Nowogródczyźnie pojawiły się oddziały sowieckiej partyzantki, część ludzi Bielskiego, około 100 osób, przyłączyła się do nich, ale po jakimś czasie ponownie wróciła do Bielskich, ponieważ niespecjalnie chciała walczyć z Niemcami. W rezultacie tego dowódcy sowieckich oddziałów partyzanckich traktowali zgrupowanie Bielskiego jako swoje usługowo-zaopatrzeniowe zaplecze. Na rzecz sowieckiej partyzantki w obozie Bielskich pracowały zakłady krawieckie, warsztaty, rzeźnie i piekarnia. Nie mogło to specjalnie dziwić, ponieważ bracia bielscy, jak już wspomniałem, koncentrowali się przede wszystkim na rabowaniu miejscowej ludności.
W praktyce tak zwanymi akcjami zaopatrzeniowymi zajmowało się aż 60 ludzi Bielskiego. Skala tych akcji znacznie wykraczała poza typowe partyzanckie konfiskaty, niezbędne do przetrwania w czasie wojny. Partyzanci Bielskiego brutalnie rabowali całe wsie, które wcześniej zostały już obrabowane przez sowieckich partyzantów lub spacyfikowane przez Niemców. Te rabunki Zvi Isler, lekarz w oddziale bielskich, po latach opisywał tak. Ludność stała się nam wroga z powodu zbyt dużych konfiskat żywności. Tym bardziej, że byli wśród nas tacy, którzy nadużywali i zabierali od wieśniaków, nawet przyjaźnie ustosunkowanych, artykuły zbytku, jak kury, masło, miód, pomimo rozkazu, że artykuły tego rodzaju należy konfiskować tylko w wioskach wrogich, będących na usługach policji białoruskiej. Według Islera oddział bielskich w tym procederze zdecydowanie przodował. Z tego właśnie powodu w lutym 1944 roku został rozbrojony przez sowieckich partyzantów z brygady w Pieriot, a jego członków pobito. Jeszcze bardziej brutalnie od braci bielskich działał oddział Symchy Zorina, który był nałogowym alkoholikiem, lubiącym dawać upust swojej przemocy. Nic dziwnego, że szlak jego działań zawsze naznaczony był rabunkami i zbrodniami na miejscowej ludności. Tak również działał oddział Szlomo Branda, ale w podobny sposób działały także inne żydowskie oddziały partyzanckie na Grodzieńszczyźnie i Nowogródczyźnie. Swoją drogą tak również było w przypadku sowieckich oddziałów partyzanckich działających na tym terenie, zwłaszcza tych, które miały w swoich szeregach wielu Żydów. Swoistym symbolem tej rozbójniczej działalności stała się wieś Koniuchy, niedaleko Soleczni, której mieszkańcy usiłowali stawiać opór w czasie dokonywanych rekwizycji. Wczesnym rankiem 29 stycznia 1944 roku Koniuchy zostały zaatakowane przez liczące prawie 150 ludzi wielonarodowe zgrupowanie sowieckiej partyzantki, w skład którego wchodził między innymi 50-osobowy oddział żydowski dowodzony przez Jakowa Prenera i Samuela Kaplińskiego. Ten oddział składał się z uciekinierów z gett w Kownie i Wilnie. Napastnicy podpalili w Koniuchach słomiane dachy domów i zaczęli strzelać do uciekających przed pożarem ludzi. W wyniku tej strzelaniny zginęło co najmniej 38 mieszkańców Koniuch, a kilkunastu innych zostało rannych. Część mieszkańców wsi zginęła jednak w płonących domach, nie chcąc zostać zastrzelona. Wśród ofiar byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety i małe dzieci. Z liczącej ponad 60 domów wsi Koniuchy ocalało jedynie kilka chałup. Wymordowanie mieszkańców Koniuch to jedna z największych zbrodni, jaka pozostaje na koncie żydowskiej partyzantki w czasie II wojny światowej. W latach 1942-1943 z gett w Wilnie, Kownie, Grodnie i innych miasteczek tego rejonu uciekło bardzo wielu Żydów. Czasami były to nawet kilkudziesięcioosobowe grupy, które szukały schronienia w lasach. Bardzo szybko musiały one zmierzyć się z problemem swojego zaopatrzenia. Ponieważ zdobywanie żywności u Niemców było trudne i bardzo niebezpieczne, żydowscy partyzanci, podobnie zresztą jak operujący na tych terenach partyzanci sowieccy, poszli najłatwiejszą drogą. Zaczęli żyć na koszt miejscowej ludności polskiej, białoruskiej i litewskiej. Wszystkie zamieszkałe przez nią wsie zostały uznane jako tak zwane wsie zaopatrzeniowe.
i dlatego były one regularnie grabione z żywności, odzieży i wszelkiego potrzebnego do przetrwania w lesie sprzętu. Siłą rzeczy w trakcie tych rabunków dochodziło do zbrodni, zwłaszcza w przypadku, gdy mieszkańcy tych wsi stawiali opór. Jak w praktyce to wyglądało, dobrze pokazuje relacja Izraela Weissa, członka jednego z oddziałów żydowskich, który na co dzień się trudnił tym procederem. Weiss wspominał tę działalność tak. Oddział w sile kompanii pod dowództwem Szlomo Branta wyruszył o zmroku, aby zaopatrzyć się w bogatej wiosce niedaleko miasteczka Ejszyszki. Do celu dotarliśmy około północy. Wystawiliśmy czujki po obu stronach wioski, a ja wraz ze swoimi ludźmi wszedłem do pierwszego gospodarstwa. Pracowaliśmy jak w gorączce przez całą noc, zabierając jedzenie. Byliśmy gotowi do odwrotu, gdy zaświtał ranek. Szlomo i 20 ludzi zostało z tyłu, aby osłaniać nasz odwrót. My natomiast jechaliśmy na saniach. W żadnym wypadku nie był to jakiś wyjątek. Żydowskie oddziały partyzanckie zabierały mieszkańcom rabowanych wiosek dosłownie wszystko. Ubrania, żywność, zwierzęta gospodarskie i nie zważały na to, czy będą oni mogli przetrwać zimę. Ale taki bezwzględny rabunek prowadziły nie tylko tak zwane grupy zaopatrzeniowe żydowskich oddziałów partyzanckich, ale także wielu żydowskich maruderów, wałęsających się po lasach i szukających jedzenia i wódki. Z tego właśnie powodu życie miejscowej ludności po jakimś czasie stało się nie do zniesienia, bo tak naprawdę nikt jej nie chronił. Niemieckie i litewskie posterunki były w tym rejonie słabe i nie mogły jej ochronić. Nic dziwnego, że po jakimś czasie zaczęła ona zbierać broń i tworzyć własne oddziały samoobrony. Ale takie działania zostały bardzo źle odebrane przez sowieckie oddziały partyzanckie, których również było na tamtych terenach sporo. I dlatego właśnie sowieckie oddziały partyzanckie zaczęły pacyfikować wsie, w których zorganizowano oddziały samoobrony. Dokładnie tak stało się w Koniuchach, ale tak stało się również w Derewnie, Szczepkach, Prowarzałach, Kamieniu, Izabelinie, Kaczewie, Babińsku, Ługowiczach i dziesiątkach innych wsi na tamtych terenach. Najdramatyczniejszy przebieg miała akcja w Nalibokach, w których zorganizowano polską samoobronę mającą bronić mieszkańców przed żydowskimi i sowieckimi partyzantami. W maju 1943 roku miasteczko zostało spacyfikowane przez duże siły sowieckich i żydowskich partyzantów z brygady imieniem Stalina. Zamordowanych zostało ponad 100 mieszkańców Naliboku. Po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną spora część żydowskich partyzantów trafiła do aparatu partyjno-państwowego i NKWD, sowieckich już republik Litwy i Białorusi. Można postawić pytanie, czy żydowska partyzantka była samodzielnym wyborem. Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale łatwa. Z jednej strony to polityka niemieckiego okupanta zmusiła wielu Żydów do partyzantki w nadziei na przetrwanie zagłady. Z drugiej jednak strony żydowska partyzantka podejmowała samodzielne działania, które bardzo często kończyły się pacyfikacjami i mordami mieszkańców wsi zamieszkałych przez Polaków, Litwinów i Białorusinów. Nie próbowała nawet znaleźć jakiegoś modus vivendi w relacjach z nią. Izraelski historyk Dov Levin, który w czasie wojny sam był partyzantem jednego z takich żydowskich oddziałów partyzanckich,
Brutalność ich działania wobec miejscowej ludności tłumaczy tak. Trudno jest wymagać przestrzegania zasad społecznych przez ludzi, którym otaczający system hitlerowskiego bezprawia odmawiał elementarnego prawa do życia. Are being here with our sons, daughters, wives and grandchildren. Na Zachodzie żydowscy partyzanci są nadal traktowani jako niekwestionowani bohaterowie, mężnie walczący z Niemcami. Ale nie może to specjalnie dziwić, bo to oni sami byli twórcami opisu swojej działalności. Ten opis okazał się tak przekonywujący, że urzekł nawet Edwarda Zwiecka, reżysera filmu Opór. Tak czy inaczej, żydowska partyzantka w czasie II wojny światowej rabowała chłopów, pacyfikowała wsie i współpracowała z Sowietami. W moim następnym filmie opowiem wam o jednej z najbardziej mrocznych tajemnic Watykanu w czasach Jana Pawła II, czyli mordzie komendanta Gwardii Szwajcarskiej, jego żony oraz jego podwładnego. Dowiecie się, dlaczego watykańscy urzędnicy chcieli tę zbrodnię szybko zatuszować. Dowiecie się także tego, co ona miała wspólnego z wcześniejszym zamachem na polskiego papieża. To szokująca wiedza, która może wami wstrząsnąć. Ten film zatytułowałem Mroczne tajemnice Watykanu. Morderstwo komendanta Gwardii Szwajcarskiej. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Andrzej Brzezina oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.